Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Nurkuję już ponad 40 lat. Miałem możliwość zacząć w czasach, kiedy wszyscy nurkowali na twinsetach, czyli powszechnie obsługiwane nurkowania były przez aparaty typu Morse i Cayman. Potem przeszliśmy na zestawy jednobutlowe, które były szczytem techniki, a w tej chwili wracamy znowu do zestawów dwubutlowych, połączonych, rozłączonych. Cały czas jestem aktywnym płetwonurkiem. Jestem członkiem podkomisji naukowej zajmującej się badaniami podwodnymi. Takim moim nurkowym największym osiągnięciem było to, że przez kilkanaście lat pracowałem za kręgiem polarnym w sezonach nocnych w Norwegii, także że jak ktoś tutaj chce mówić o zimowych nurkowaniach, to ja się zawsze śmieję, że te godzinne nurkowania to jest, powiedzmy, mała betka. Zanim bym zaczął o historii nurkowania w ogóle mówić, to chciałbym troszeczkę takiego wstępu zrobić. To jest polski Jacques Cousteau. Nie wiem, czy większość z Was słyszała, powiedzmy, o Witoldzie Zubrzyckim. Gościu, który dożył 103 lat i to był człowiek, który rozpoczął erę nurkowania swobodnego w Polsce, ponieważ jako pracownik naukowy w Sopocie ściągnął w 1955 roku, gdzie to było po prostu sprzęt, jakbyśmy teraz najnowocześniejszy sprzęt ściągnęli, 3 zestawy butlowe firmy Las Pyrotechnik ze skafandrami Foka, która, powiedzmy, w książce Kariny Kowalskiej wiele tych elementów leci. I nie dość, że powiedzmy ściągnął ten sprzęt, zaczął popularyzować w Polsce nurkowanie swobodne i to nurkowanie powietrzne, ponieważ istniało nurkowanie, powiedzmy, na tleniakach, które zbierało mnóstwo ofiar, a on, powiedzmy, zaczął robić to w ten sposób, że w magazynie takim miesięczniku może, które co miesiąc wychodziło, pisał nowinki w płetwach, czyli, powiedzmy, informacje dotyczące nurkowania, i to w tamtym czasie były jedyne elementy dostępne. Wyobraźcie sobie, że potrafili nawet w takim morzu wsadzić schemat, jak wyglądał aparat z pirotechnika, powiedzmy, ten pierwszy stopień, i tam gdzieś tam w warsztatach próbowano zrobić. Był też autorem, ponieważ znał parę języków, napisał 3 książki. Co prawda jego podręcznik o nurkowaniu nie był pierwszym, wyprzedził go inny pan, natomiast pierwszą książkę na temat fotografii podwodnej właśnie on zrobił. I też brał udział w pierwszych zawodach, to znaczy kursie instruktorskim, nie wiem, coś schrzaniłem. Zaczekajcie. Coś włączyłem. Chyba poproszę o pomoc techniczną. Proszę? Właśnie. Tu jest pan Witold w tych okularach i powiedzmy jego zdjęcia trafiły też między innymi do najbardziej poczytnego wtedy tygodnika Przekrój. Proszę? Zatyczkę ma po prostu. No tak, ale to wiele rzeczy, powiedzmy. I on też, pierwsze te nurkowania, powiedzmy, swobodne w takim wydaniu, to były preferowane, powiedzmy, nurkowania naukowe. To byli, powiedzmy, naukowcy, którzy zaczęli w tym i oni próbowali pokazać, powiedzmy, innym chodzącym ludziom, że jest taki sprzęt, że można nurkować. Między innymi zrobili pierwszy wyjazd na Morskie Oko i to był też pierwszy taki, powiedzmy, nurkowanie badawcze, bo zbierano glony z 20 metrów i w ten sposób robić. Ponieważ ja pochodzę z Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena, klub, który datuje się założeniem w 1968 roku, ale tak naprawdę to Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena jest spadkobiercą
Naukowego Koła Badań Podwodnych, które powstał na Wyższej Szkole Rolniczej już w 1957 roku. I jest to jedno z pierwszych miejsc, gdzie zaczęto nurkować sprzętowo. To jest pokaz, jak kolega Mariusz Janowicz zbudował sam pierwszy tleniak. Pochłaniacz był z dętki po piłce jakiejś i potrafił, powiedzmy, przez 15 minut w pobliskich jeziorach nurkować. Ten swetr służył jako skafander i tak zaczęła się historia nurkowania w Olsztynie. Natomiast ono było dosyć specyficzne, bo zaczęło się zajmować, powiedzmy, wszelkiego rodzaju badaniami naukowymi i służyło jako element i zarówno i turystyki i zabawy, ale z drugiej strony służyło do powiedzmy badań naukowych. Pierwszy kurs instruktorski, ponieważ sobie wyobraźcie, że do 1959 roku nurkowanie zaczęło się w 1955 roku. W 1956 roku powstał pierwsze dwa kluby, Warszawski Klub Płetwonurków, a potem drugi klub, który powstał w Poznaniu. I te dwa kluby nas założyły dzisiejszą Komisję Działalności Podwodnej, ponieważ w tamtych czasach, teraz możemy sobie założyć stowarzyszenie, firmę i już prowadzimy działalność gospodarczą, a wtedy trzeba było mieć jakąś tam nakrywkę polityczną. No i najbardziej taką neutralną politycznie, powiedzmy, organizacją, na jaką wtedy ci ludzie wpadli, to było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ponieważ istniało na przykład himalaizm, grotołazi, czyli rodzaj turystyki takiej specjalistycznej, więc wymyślono sobie, że nurkowanie będzie i znaleziono, powiedzmy, w obrębie PTT-ku tą czapę taką ideologiczną. W tym czasie też zaczęło wojsko kombinować, natomiast wojsko tak naprawdę dopiero na początku lat 60. założyło LOK, czyli Liga Ochrony Kraju, i zaczęto tam tworzyć sekcje płetwonurków, a ci płetwonurkowie i te kluby stanowiły takie zaplecze, powiedzmy, szkolące dla, powiedzmy, kadry dla wojska. I oczywiście zawsze w takim klubie siedział pan podpułkownik, który o wszystkim decydował. Oni rzeczywiście mieli sprzęt, powiedzmy, produkcji polskiej czy radzieckiej, mieli siedzibę, ale za to płacili, że na przykład przez 3 tygodnie taki instruktor musiał jeździć, powiedzmy, do jednostki lokowskiej, szkolić, powiedzmy, rezerwowych, powiedzmy, którzy szli do wojska, żeby stać płetwonurkami. W PTT-ku było całkiem inaczej i o tyle było to fajne, bo w 1956 roku, jak powstały te dwa kluby i założono tą taką pierwszą Polską Federację Nurkowania, w następnym roku już było ich 8 i zaczęło przybywać, ale to też nie było olbrzymiej ilości tych płetwonurków, bo słuchajcie, w 1959 roku licencjonowanych płetwonurków w Polsce było niecała 100. O wiele więcej było himalajstów i grotołazów, z czego, jak doczytałem się, do 1959 roku spośród tej 100 już 3 zdążyło się utopić, powiedzmy, na tleniakach. Nie? No to 3% śmiertelność i Zubrzycki pisał, żeby uważać, żeby między innymi nurkowanie Pierwszy kurs instruktorski, pierwsi instruktorzy nurkowania swobodnego w Polsce to był 1957 rok i, powiedzmy, spośród siebie ci najbardziej zaawansowani płetwonurkowie sami sobie wydali, powiedzmy, stopnie instruktorskie, wymyślili sposób szkolenia i w ten sposób się zaczęło. Tutaj na tych fotografach widzicie, nie wiem czy cofnę, drugie i jedno z największych kursów instruktorskich, które nomen omen w 1959 roku odbyły się w Olsztynie na jeziorze Ukiel i spośród Naukowego Koła Badań Podwodnych 6 osób uzyskało uprawnienia instruktorskie, z czego 2 pierwsze dziewczyny. No jedna z nich, zobaczcie na tym sprzęcie, to są lata, nie ma mowy o żadnych, powiedzmy, elementach piankowych czy gdzieś. No i tak wyglądała ponad 50 osób. Oczywiście w dawnych czasach nie było tak, że się zapłaciło za kurs, czy za kurs instruktorski się ten instruktorski miało. Ja pamiętam, przemiał chyba był 1:4, czyli duża ilość nie ta. Tak wyglądały pierwsze dokumenty. Słuchajcie, pierwsze dokumenty wyglądały, bo były takie czasy, że jak się chciało popływać, to trzeba było mieć kartę pływacką. Chciało się pojeździć rowerkiem, to karty to była karta płetwonurka i tak wyglądały karty nie wiem, zaczekajcie. Tak wyglądała pierwsza legitymacja instruktorskie, a potem pierwsze książeczki, które były wydawane przez Komisję Działalności Podwodnej. One były
powiedzmy dwujęzyczni. O tyle to było dobre dla polskiego nurkowania, że Komisja Działalności Podwodnej w 1959 roku została zaproszona do tworzenia się pierwszej, powiedzmy, proeuropejskiej takiej federacji, która bardzo szybko stała się federacją pierwszą, powiedzmy, ponadnarodową, jakim był CMAS. W 1959 roku delegat pojechał. Oczywiście nie zostaliśmy od razu członkami, bo okazało się, że trzeba było $100 zapłacić członkostwa i Wierzbicki wtedy musiał pojechać do Paryża, do ambasady, po paru telefonach z Warszawy i tam dostał $100, zawiózł, zapłacił. W każdym razie był sekretarzem z prawem głosu. I tak zaczęło się, powiedzmy, szkolenie. CMAS miał pomysł taki, bo wtedy było, powiedzmy, świeżo po wojnie i ludzie sobie zdali, że wszelkiego rodzaju, powiedzmy, podziały, kombinowanie, tworzenie federacji, powiedzmy, krajowych czy gdzieś, to jest, powiedzmy, nie jest dobre i Europa po prostu dostała bolesny cios w trakcie II wojny światowej, że nacjonalizm po prostu to wszystko wywołał II wojnę światową, więc postanowiono stworzyć po prostu system nurkowy. W danym kraju dane federacje krajowe miały szkolić, ale w takim systemie, powiedzmy, który był ogólnie przyjęty w Europie. No i uprawnienia wydane w jakimś kraju były honorowane w innym. To pozwoliło polskiemu nurkowaniu, że mieliśmy cały czas kontakt z Zachodem, wszystkie nowinki, oczywiście te nowinki przychodziły w innej formie, natomiast i powiedzmy takim cieniutkim strumieniem. Niemniej jednak, powiedzmy, byliśmy w tym komunistycznym, powiedzmy, za żelazną kurtyną, jedyną federacją w Europie, powiedzmy, wschodniej, która miała uprawnienia międzynarodowe. Także jeżeli nam jako studentom się gdzieś udało wyjechać z tą książeczką, to byliśmy samo traktowani jak Francuzi, Włosi, czy powiedzmy w tym. I z drugiej strony dzięki kontaktowi Komisja Działalności Podwodnej utrzymywała i te standardy naprawdę były duże. Zacznę może od historii szkoleń. Te szkolenia bardzo szybko, bo pierwszy obóz nurkowy, który WKAP zorganizował w 1956 roku w Krzyżach nad Jeziorem Nickim. Natomiast ten system bardzo długo się utrzymywał. W Komisji Działalności Podwodnej on praktycznie do roku 2000, natomiast PADI, które zaczęło pod koniec lat 90. wchodzić, wprowadziło ten system znany, weekendowy, natomiast kiedyś zdobycie uprawnień nurkowych było drogą przez mękę i ograniczone było do powiedzmy kilku tysięcy płetwonurków w kraju. Ktoś, jak mówił, że jest płetwonurkiem, to było już wiadomo, że to jest gościu, który się wody nie boi, fantastycznie pływa. Żeby się szkolić na wyższe stopnie, to musiał być i ratownikiem, i żeglarzem, i motorowodniakiem, czyli znać i czuć wodę. No i powiedzmy tych ludzi aktywnie nurkujących było mało, nie? No to jak ktoś się przedstawia, ja też nurkuję, no to już powiedzmy był taki szacun i było wiadomo, a nie tak, że przyjeżdżają instruktorzy i jak się rozłoży pasek od żakietu, to już nie potrafią niektórzy złożyć i jest problem, bo mogą się nie odbyć po prostu zajęcia. System przez lata był taki, że nabory robiono jesienią czy powiedzmy na początku zimy i równolegle odbywały się zajęcia, powiedzmy, teoretyczne i te zajęcia teoretyczne były o wiele bardziej skomplikowane. Oczywiście wiele rzeczy było, powiedzmy, z punktu widzenia dzisiaj niepotrzebne, ale trzeba było taki, jak ja zdawałem, to musiałem schemat poszczególnych automatów oddechowych na przykład na pamięć, gdzie jaka dziurka, gdzie jakie wartości. Tej wiedzy było dużo. Natomiast odbywały się zajęcia basenowe. Akademickie kluby płetwonurków Skorpena były, to znaczy akademickie kluby płetwonurków były takim, powiedzmy, tworem przybocznym przy Komisji Działalności Podwodnej, bo one były związane z Zrzeszeniem Studentów Polskich, bo Zrzeszenie Studentów Polskich nie chciało wypuścić tej śmietanki na uczelniach, więc to były kluby związane z Zrzeszeniem Studentów Polskich, natomiast było afiliowane przy Komisji Działalności Podwodnej i były zrzeszone w takiej Federacji Akademickich Klubów Płetwonurków i to wtedy był tam crème de la crème, gdzie starano się, ponieważ była
młodzież akademicka i więc ta kwestia, powiedzmy, wiedzy teoretycznej była na wysokim poziomie. No i też jako studenci mieliśmy możliwość wtedy dostawania paszportów, bo dla większości ludzi teraz to się wydaje, że wykupuje wycieczkę, powiedzmy, dzisiaj do Egiptu i jutro leci. Ja pierwszy raz, żebym się do Egiptu dostać, to musieliśmy kupić starego robura, go wyremontować i zrobić wyprawę na 3 miesiące, przejechać całą Europę, łącznie ze Związkiem Radzieckim i dostać się do tego. Natomiast no, te kursy zaczynały się od tego, że ja sam, będąc wielokrotnie szefem szkolenia, powiedzmy, były normy. Na stopień podstawowy powiedzmy, w Federacji Klubów Płetwonurków były 2 normy. Trzeba było stanąć na słupek na basenie i co najmniej te 20 metrów przepłynąć bez sprzętu. No i drugi to był, powiedzmy, sprawdzian pływacki, czyli 50 metrów trzeba było pokonać poniżej 45 sekund. Mnóstwo ludzi uwaliłem i do tej pory nieraz spotykam, że zawsze chciałem być w Skorpenie, ale mnie uwaliłeś, bo powiedziałeś, że zapraszasz na lekcję nauki, bo minuta tam 2 czy minuta 5 to jest zbyt słaby czas i nie dasz rady. Dlaczego to było ograniczenie? Bo same szkolenie było tak wyśrubowane, że osoby, które nie posiadały bardzo dobrych umiejętności pływackich i obycia w wodzie, po prostu nie miały szansy dalej na robienie po prostu tych zajęć. W przypadku naszych kursów kończenie, takie, powiedzmy, podsumowanie sprawdzianu, czy się ktoś nadaje na część, powiedzmy, nawodną, to było 3-krotne pod rząd zrobienie założenia sprzętu ABC ze skoku, czyli płetwy pod pachę, maska, fajka. Trzeba było na główkę skoczyć. Basen był wtedy głęboki, bo 3,60 m. Na dole się nakładało płetewki, maskę, fajkę. Oczywiście trzeba było wypłynąć. Wydech trzeba zrobić było fajką, pokazać OK. I po 3-krotnych takich, powiedzmy, że za każdym razem się to udawało, żeby pokazać, że nie jest to jedyny przypadek, była zaliczana część basenowa i można było wziąć udział w części, powiedzmy, obozowej. No i ta część obozowa, tak widzicie, wyglądały zajęcia, czyli na przykład pozorowanie, oddychanie z jednego ustnika w 5, czyli, powiedzmy, 5 osób pływało, jedną fajką musiało się obsłużyć. No, takich rzeczy, które po prostu no, są wręcz I po tym przychodził okres, powiedzmy, wyjazdu na obóz klubowy. Był to czas, kiedy nurkowanie nie było, powiedzmy, przedsięwzięciem komercyjnym. Naprawdę, jeżeli ktoś miał chęć, zapał, to nie wymagało to, powiedzmy, no, góry pieniędzy, natomiast wymagało ogromnego samozaparcia i były organizowane obozy 2-tygodniowe, na których po prostu pod namiotami się nad jeziorem mieszkało i odbywało się cały program szkoleniowy. Tu widzicie Gera, która gdzieś tam była stawiona albo u gospodarza, albo, powiedzmy, tak jak tutaj w tym przypadku ośrodek. Powiem wam, że te jezioro sprzedałem po raz pierwszy WKAP-owi w połowie lat 90. WKAP zrobił tu pierwszy obóz, na następnym obozie już się nie udało, bo już Biała Dama podbił Strugal, a wtedy potem i Strugal pierwszy tutaj otworzył po prostu bazę, a dalej to już sami wiecie, że była zmienność. No i się jechało, nie? Organizowaliśmy o różnym stopniu trudności te obozy, bo potrafiliśmy mieć obozy, że jechaliśmy po prostu no, tak jak tutaj nad jezioro i trzeba było gdzieś tam, powiedzmy, jeździć po wodę, budować latrynę, budować pomost. I wtedy przez te 2 tygodnie oprócz samego kursu nurkowego no była cała taka, powiedzmy, harcerska także jak się skończyło nurkowanie, to się brało czapkę na głowę, ubierało ciepłe rzeczy i na przykład trzeba było budować pomost czy coś innego. W każdym razie tak wyglądało. Były obozy, że nawet robiliśmy po prostu kuchnię polową taką i sami obiady i jak ktoś miał wachtę, bo system był taki, że dzielono grupy, powiedzmy, kursantów na powiedzmy paroosobowe, były 3 czy 4 wachty. Jak było więcej osób, to było lepiej, bo tych wacht było więcej. No i wachta oprócz tego, że miała zajęcia, to musiała się zająć ładowaniem butli, gotowaniem, także nie było czasu, żeby usiąść. To, co zapomniałem wspomnieć, że teorię całą się załatwiało już przed wyjazdem na obóz, także, powiedzmy, tylko tam ewentualnie jakieś ciekawostki, różne rzeczy, powiedzmy, mówione i tu tak widzicie tak. No tu jest
Na jeziorze Plusznym w roku 90 budowa pomostu, zresztą ten pomost po części jeszcze został do tej pory. A to jest jezioro Szerąg Wielki i tak wyglądało, zobaczcie. Wszystko było fajnie, słuchajcie, jak było trochę słońca. Ale jak wiecie, na pogodę. To jest na jeziorze Plusznym dosyć duży obóz, bo robiliśmy chyba coś, poczekajcie, coś mi to obsługa nie idzie. Powiem wam tak, no i że był to obóz zrobiony, to był 90 rok, kiedy otworzyło się Imperium Łańskie. Nie wiem, czy wiecie, ale Łański, okolice jeziora były ogrodzone 300-kilometrowym płotem, w którym kurna Jaroszewicz, Gomułka, Breżniew strzelali, powiedzmy, zwierzęta i żeby te zwierzęta nie były zamknięte, no to było ograniczone, nie można było wejść, wojsko pilnowało. W 90 roku otworzyli nam i zrobiliśmy nad jeziorem Plusznym pierwszy obóz. I ten obóz właśnie tak wyglądał od strony wądu. Ciepły był lipiec, pamiętam, natomiast w dzień wszyscy wchodzili w czapkach i w kurtkach zimowych i pamiętam, jak kiedyś taka łódka podpłynęła i pan się pyta, czy tu są chorzy jacyś, mówi, bo tu jest upał 30 stopni, wszyscy w czapkach, mówi, czy może wyjść. I to historie były anegdotyczne. Najgorzej, no słuchajcie, jeżeli się mieszkało w namiocie, a co najmniej tydzień padało, więc tutaj jak się przyjedzie i obecnie kurna siąpi, ktoś tu pod budą taką zadaszoną mówi, że o Jezu, jaka pogoda, co za... Słuchajcie, po 3 dniach takiej pogody wszystko było wilgotne. No i zaraz powiem, jak zajęcia wyglądały. Zobaczcie, tak wyglądali kursanci. Kiedyś podfonurka nad brzegiem się poznawało po czapce. Nie ma nikogo, nie było nikogo, kto... A jeszcze dobrą rzeczą to były, powiedzmy, no w lipcu te puchówki takie na ten i to próba odzyskania, powiedzmy, temperatury ciała. Zobaczcie, tak wyglądały. No i oczywiście ognisko, które się paliło i w przerwie każdy próbował jak najszybciej tą temperaturę złapać. No, zobaczcie, tak wyglądały. Pani sędzina teraz, jak jej pokazała. A to jest historia, że na pewno będzie trzeba. Zobaczcie, tak to wyglądało. Obóz nurkowy, słuchajcie, kojarzył się z zimnem. Też to wyglądało na takiej zasadzie, że opłaty były minimalne, bo to zażarcie gdzieś tam z jakiejś organizacji się pieniądze załatwiało. Natomiast nie chcesz wejść do wody? Nie wchodzisz, do widzenia, spakuj się i jedziesz. Nie potrafiłeś czegoś zrobić? Nie było jakichś dopytek, że może za tydzień pojedziemy czy coś. Złapałeś zapalenie ucha? W danym roku już tego stopnia nie zdobyłeś, bo musiałeś kolejny rok czekać i naprawdę to nieraz się wiązało z tym, że ludzie mocno przeginali i potem powiedzmy mocno upadali na tym, bo próbowali na siłę. To już są lata 90., ale jeszcze są pianki, powiedzmy, już widać trochę zachodnich, trochę tych. I pamiętam obóz, kiedy 10 dni lało, zobaczcie. I tu jest prowadzący i zajęcia i nie było, że tak. Jak obóz wyglądał? Obóz wyglądał tak, że się rano o 7 zaczynało, powiedzmy, tak zwaną rozbieżką, czyli teraz to się ładnie to nazywa jogging, czyli było trzeba przelecieć sobie i ćwiczenia, powiedzmy, na sucho i potem się wchodziło do wody, żeby się rozpłynąć przed zajęciami, żeby złapać formę, żeby przestało się chcieć spać. Pamiętam kiedyś szefem szkolenia u nas był ten przełajowiec, który biegał 10 kilometrów, to po pierwszym tym połowa ekipy to wymiatowała z wysiłku, no ale nikt nie chciał zostać i nikt nie chciał pokazać, że pęka, nie? No i to tak mniej więcej wyglądało. Stopień podstawowy w większości się opierał, przynajmniej pierwszy tydzień, na pływaniu w wodzie, na golasa i jak tu widzicie, powiedzmy, wszelkiego rodzaju, powiedzmy, szlifowania, skoki, zanurzenia, pływania, dystansy. Z tego, co mogę powiedzieć, to w zależności też od temperatury, bo to też było takie, szef szkolenia i kadra próbowała, powiedzmy, też przynajmniej w naszym klubie nie przegiąć tego, żeby po prostu ludzie się nie pochorowali. No i żeby po prostu nie było buntu, nie? Zresztą taką zasadą była zawsze niedziela, czyli powiedzmy dochodziliśmy do ściany, gdzie już dalej ludzie nie wytrzymywali i wtedy się mówiło, że jutro jest niedziela,
kupywaliśmy po 2 czy po 3 piwa, ognisko i jutro tylko powiedzmy z obowiązków to była gra w piłkę nożną, kadra kontra kursanci. Oczywiście jak kadra przegrywała, to następnego dnia kursanci nie wchodzili na rozpływkę, tylko oni pilnowali i kadra musiała pływać, żeby było tam fair i tam się nikt nie ten. Natomiast no, zaczynało się to przynajmniej do obiadu, 3 wejścia po 45 minut. Oczywiście następne były krótsze, ale w sumie myślę, że w ciągu godziny, w ciągu dnia to 5 godzin, powiedzmy tak jak tutaj mamy 21, to już jest niezła temperatura, bo bywały obozy, gdzie była temperatura 16. 5 godzin na golasa się robiło. No i ja na przykład miałem kolegę, który powiedział, że P2 nie robi, bo odgryzł kurna na przykład w fajce ustnik i powiedział, że pierdzieli, nie musi mieć P2 i tak wygląda. No i dystanse były powiedzmy pływackie. Jak zobaczycie po kursantach nie było. Wierzcie mi, nie było otyłych. Wszyscy wysportowani, a z reguły jeżeli ktoś myślał o zrobieniu stopnia podstawowego, to z reguły okazywało się, że gdzieś wcześniej coś, powiedzmy jakiś inny sport dodatkowo ćwiczył, czyli był wysportowany, a dodatkowo powiedzmy zahartowany w walce i wzajemnej tej. No i wszelkiego rodzaju powiedzmy zajęcia. Dopiero drugi tydzień zaczynał się z elementami pływania w piankach. Oczywiście bardzo często się okazywało, że tych pianek było, powiedzmy, trzeba było się z kolegą dzielić i na zmianę, i na grupę. No i to były pianki, powiedzmy, stomilowskie. Kto miał kiedyś taką piankę, no to wie, że powiedzmy tak to wyglądało. I po prostu tak wyglądało. To wyglądało, zobaczcie, wyglądało po prostu ten. Czym to było związane? Te wyśrubowanie, powiedzmy, zawsze największym kłopotem, jaki ja pamiętam na stopniu podstawowym, to dla osób było zaliczenie tak zwane 4x15. Czyli były 2 automaty, linka 15 ten i można było 3 oddechy wziąć z jednego automatu, trzeba było przepłynąć do drugiego. Problem polegał na tym, że jeden był wąż, powiedzmy, jednowężowy, a drugi dwuwężowy, więc nie dało się, najpierw trzeba było podpłynąć, odkręcić, zacząć oddychać, potem jak się skończyło oddychanie, to trzeba było zakręcić i wypuścić, czyli nie tak, że dotknął, wpadł i po prostu, no a jeżeli powiedzmy automat się wzbudził po takim przepłynięciu, to było powiedzmy ćwiczenie do powtórki. Czym to było spowodowane? To było spowodowane powiedzmy słabą jakością sprzętu i wadliwością tego sprzętu. Teraz jak komuś powiedzmy automat przestanie podawać, czy powiedzmy coś się stanie, to jest powiedzmy kuriozum. Ja pamiętam swoją pierwszą 50, to dopiero 3. automat, który mi zmieniono, 3. Caimana, pozwolił mi dojść, bo większość powiedzmy na przestrzeni 30-40 metrów przestały podawać. Były to Caimany, które nie miały serwisu, bo tego serwisu nigdzie nie było i tak wyglądało. Też troszeczkę te nurkowanie, może głęboko nurkowano, natomiast no, specyfika tych nurkowań była tak zwana przy linie, nie? Czyli powiedzmy była opustowka, opuszczano się, pobyt na dnie, wejście. Oczywiście w czasach, kiedy ja zaczynałem, nie było żadnych powiedzmy urządzeń do wyrównywania pływalności, czyli to była odpowiednia dokładanie ilości ołowiu na pas i wtedy jak im więcej, to z reguły co 10 metrów to się jeden kafelek zdejmował. Szkoła była no, potworna i powiem wam, że większość, którzy przechodzili taki kurs, no mi się udało, to jest mój średni stopień i my na przykład na piłakni na średnim stopniu 3 razy 56 metrów zrobiliśmy, bo mieliśmy wyczynowca, kurna, instruktora Benka Pszczołę i tak to wyglądało. No. Zobaczcie, tak zajęcia, to już potem na koniec ostatnie nurkowanie był tak zwany spacerek, czyli kursanci mogli po prostu wziąć pod nadzorem po jakąś bojkę i zobaczcie jaki sprzęt. Teraz większość z was podejrzewam, żeby wyobraźcie sobie, powiedzmy, pamiętam kiedyś potrzebowaliśmy zrobić 50, a nie mieliśmy na przykład latarki, nie? Czyli opustówka dookoła, 3 gości i system na ręce, nie? Okej. I się tak robiło 50 metrów. Jak ktoś miał latarkę, do której wchodziły 2 baterie R20 i one dawały tyle światła, jak nie wiem, może dwie świeczki, to było po prostu no,
coś nie do powiedzenia, a ponieważ trzeba było nurkować, to wynikało po prostu z zaostrzenia tych norm. No i tu zobaczcie, to jest piłak, na 50 metrów schodzimy, zobaczcie w jakim sprzęcie. Nie ma tu dwóch zaworów, dwóch butli, dwóch niczego. Nie na tym, to po prostu na 20 metrach się po prostu wymienialiśmy tym sprzętem, bo jedna z norm była też, że trzeba się aparatami oddechowymi na 20 metrach zamienić. Nie? Wyjście na wyższym stopniu z 30 metrów to było rzeczą normalną, a na średnim z 40 metrów trzeba było pokazać wyjście na bez dechy, powiedzmy, mój stopień, nie wiem czy ten. No i tak, zobaczcie, przyjrzyjcie się na miny. Miny nie są dziarskie. Początek obozu, zajęcia, widzicie, gdzieś jest pomost budowany, który też trzeba było zatopić i tak wyglądało. Natomiast ludzie, którzy przechodzili te obozy, poznawali się w ciągu 2 tygodni w ten sposób, że niektórym to potrzeba po prostu w takich obecnych warunkach, nie wiem, 10-15 lat, żeby się tak poznać. Osoba, która nie spełniała tych standardów, czyli była samolubem, była egoistą, nie można było pod wodą liczyć, bo trzeba było w każdej chwili na swojego partnera liczyć, to po prostu była eliminowana. W klubie czy powiedzmy w tym środowisku zostawały osoby, na których wiadomo, że mają mocny szkielet, powiedzmy, moralny, można polegać, są zawsze pomocni i zawsze są pomocni. No i potem, proszę? Wiesz, ilość wtedy nurków wychodziła 3-4 tysiące, nie wiem ile, bo tu niektórzy mówią, że jest 150, 200 tysięcy, niektórzy mówią 50. No niestety. Przedtem, powiedzmy, jak ja bym miał według standardów, tak jak w szkole teraz, to bym, nie wiem, co 15 dopiero dał papiery, który spełnia po prostu te warunki. No i sami wiecie, biznes nie na tym polega, a tu ktoś płaci, no to trzeba. Kiedyś mój wyższy stopień prowadził Solarz. Solarz wyrzucił tego i stwierdził, że nie poznaliśmy granic swoich możliwości, no i nas tam po prostu próbował zajeździć i jeździł jak mógł. Natomiast ja potem, jak pracowałem na nartach, prowadziłem bazę, to Soleja spotkałem, wino wyciągnęliśmy wieczorem. Ja mówię, wiesz co, mówię, jak ja bym parę lat temu, pomyślał, że ty będziesz, skakał i się pytał, dziewczyny, czy ma dobrze pasek dopięty i dopinał, to bym nigdy nie uwierzył wtedy, mówię, jak robiliśmy ten kurs. No ale całe szczęście, powiedzmy, te czasy się zmieniły i nie trzeba, powiedzmy, w tej chwili walecznością działać. Praktycznie rzecz biorąc, w Komisji Działalności Podwodnej do 2000 roku to były ostatnie obozy. Oczywiście one już wtedy, powiedzmy, były odpuszczane, domki kempingowe i inne, ale mniej więcej tam też trzeba było. No i klub, powiedzmy, w przypadku naszego klubu jesienią na Walnym właśnie było honorowe oddawanie, powiedzmy, książeczki płetwonurka i wtedy naprawdę, jeżeli ktoś dostał tą książeczkę, to wiedział, że zapracował na nią. Zapracował. No i w klubie zostawali ludzie, którzy po prostu w przypadku naszego klubu te przyjaźnie trwają dziesięciolecia. I można w każdej chwili zadzwonić, pomóc i nikt nie nawyga. Oczywiście sytuacja była taka, że na początku można było zrobić, powiedzmy, bo też były nurkowania stażowe, czyli na przykład nie dało się szkolić rok, powiedzmy miesiąc po miesiącu. W jednym roku, jak zrobiłeś stopień podstawowy, to mogłeś pomyśleć, że jak byłeś dobry, wypływany i przez całą zimę się przyłożyłeś, chodziłeś na basen, ćwiczyłeś, to P2 miałeś szansę zdobyć. Ewentualnie, powiedzmy, proszę? No tak, ja już nie mówię, my nie mieliśmy takiego problemu, natomiast koledzy z Krakowa, jak z Krakowa mówili, że oni wtedy musieli na Solinę jechać, żeby 30 robić. Ja pochodzę z Olsztyna i my w Olsztynie, samym mieście, mamy 11 jezior, nie? Także, że my z klubu mamy 200 metrów, mieliśmy po prostu do jeziora. W czasach, kiedy w klubie, jak były 2 maluchy i była możliwość przewiezienia sprzętu, powiedzmy, a wszystko się woziło, na obozy się jeździło po kilkanaście kilometrów z całym sprzętem w plecaku, z butlami, z tym, to po prostu
nie do opowiedzenia historii, które były. No i normy oczywiście na wyższe stopnie były tam wyśrubowane po prostu, no tam bez dechu freediverów nie było, bo wszyscy byli freediverzy. Tam trzeba było, jeszcze mieliśmy w klubie taką przypadłość, że oczywiście była gradacja. Na przykład na stopień podstawowy trzeba było zanurkować na wstrzymanym oddechu na 7 metrów, nie? No to, a u nas prezes liczył 7 metrów zawsze tak, nie? Czyli jak 7 odmierzył, to z tych 7 się 11, 12 robiło. To, co w książce pisze, to właśnie, a tu kolega Włodka nie ma, pamiętam wtedy pojechaliśmy na zaliczanie na 15 metrów na wstrzymanym oddechu, mieli schodzić patyk i była taka zasada, że patyk w rękę, na 15 metrach ktoś tam, powiedzmy, płetwonurek stał, trzeba by było ten patyk dać w rękę i wejść, pokazać OK do góry, następny wchodził, pokazywał OK, dostawał ten patyk, wypływał. No i ponieważ bojka była postawiona na 23 metrach, Włodek jak poszedł pędem, to na 15 metrach się zrobiło trochę ciemniej, to nie zauważył tego i tam wpadł, w mule się tam zatrzymał, ale przytomnie złapał, słuchajcie, kurna, w garść tego mułu i wypłynął, mówi, że patyka nie mam, ale byłem na dnie, nie? I pokazuje ten muł w ręku. A prowadzący Jacek mówi, Włodku, miałeś patyk przynieść. Ja mułu nie potrzebuję, jeszcze raz. Nie? No trochę momentami to było tak wygodnie. W federacji na przykład akademickich klubów płetwonurków książka była wydana przez lekarza pana Borutę. Zresztą Borutę miał bardzo ostre notowania, jeżeli chodzi o szkolenie. I stopnie, powiedzmy, wyższe i stopnie instruktorskie odbywały się na tak zwanych obozach centralnych, czyli się instruktorzy, powiedzmy, zjeżdżali, czyli, powiedzmy, no, dostawałeś gości, którzy nie byli z twojego klubu i to też taka była, powiedzmy, wzajemna wymiana informacji. Bywały też rarytasy, także na przykład na obóz instruktorski można było pojechać za $150 do Grecji. Robiono przez miesiąc na to się dostanie, powiedzmy, na taki obóz, to było szczęściem. Tutaj mamy obóz instruktorski w 81 na jeziorze Włóczniki, a tu jest, powiedzmy, wyjazd federacyjny. Ja byłem, powiedzmy, nie tyle byliśmy zmuszeni. W latach, powiedzmy, w drugiej połowie lat 80., ponieważ no, nie byliśmy z Warszawą pokłóceni, więc nie mogliśmy pojechać na żaden obóz centralny, żeby zrobić z wyższego stopnia, bo tam 1100, to książeczka niepodbita, to jakieś formalności. Historia jest dłuższa, natomiast takim kontrośrodkiem to był krakowski KRAP. Natomiast krakowski KRAP szczycił się tym, że u nich jest ta szkoła, powiedzmy, największa, najciężej, jak już tam się przejdzie i jak ktoś przyjeżdżał do nich, no to za wszelką cenę starano się zorganizować i pokazać, że jednak w tym krawie to rzeczywiście jest najciężej. No i tak wygląda, powiedzmy, ja byłem w 88 roku na Siecinie, tu są koleżanki, pajdaczki. Piotrek Sztus wtedy, pamiętam, średni stopień robił i do Aśki się tam pucował, także przychodził często do naszego namiotu, czy powiedzmy tam gdzieś na ten. No i tutaj jest wyjazd, powiedzmy, nurkowy na głębokość, powiedzmy tam na nurkowanie na 40 metrów, nie? Tak to wyglądało i naprawdę, powiedzmy, zdobycie tego stopnia, no to nie raz i nie dwa, nie jeden miał, powiedzmy, no, chęć rzucić to wszystko i ale najczęściej jak było 2 czy 3 kolegów, chodź, jeszcze raz spróbuj, jeszcze tego, no jakoś nie pękam, się wstrzymywaliśmy naprawdę te ostatnie dni, to niektórzy odliczywali na palcach na ręki. Natomiast potem ten system szkoleniowy był troszeczkę inaczej, bo żeby zostać instruktorem, to wymagało zebrania staży instruktorskich, czyli się jechało i było takim, powiedzmy, asystentem instruktorów i to wymagało co najmniej 3 wyjazdów 2-tygodniowych, także rzadko komu się dawało na przykład zrobić w jeden sezon. Dodatkowo to trzeba było mnóstwo innych, trzeba było mieć sternika żeglarskiego, woprowskiego, przynajmniej ratownika, ten kurs
sternika motorowego i wiele rzeczy. No i jak się jechało na kurs, to ja pamiętam takie kursy, że połowę wyrzucano, po prostu wyrzucano. No, nie zdawali. Ja pamiętam kiedyś gościu, po prostu instruktor w pędzie na przykład nie zdążył sobie do maski napluć i poszedł, kurwa, z kursantem. No i od razu, no niestety, był powód, żeby po prostu, bo ty jako instruktor musisz dbać. Naprawdę pilnowano się i robiono. Natomiast jak ktoś już doszedł do tego stopnia instruktorskiego, to wiadomo, że nie dostał go za coś, tylko to naprawdę był gościu, który w wodzie był nie do powiedzmy zajechania. Kwestia inna to, czy posiadał warsztat i umiejętności przekazania tej wiedzy, bo nieraz jak się trafiło na jakiegoś powiedzmy z ukrytą masochistycznym powiedzmy takim charakterem, to szybko zdobywał po prostu złą sławę w towarzystwie. To tyle by było. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Z Pod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.